Zaczynać od słowa pojęcie. Tak, bo generalnie rzecz biorąc, co to jest prawo pracy, tak? To prawo pracy to jest taki ogół przepisów prawnych, różnych, które regulują nam stosunek pracy. Przy czym ten stosunek pracy to chodzi o pracę podporządkowaną, o charakterze właśnie podporządkowanym. I przez prawo pracy jako takie rozumiemy przede wszystkim przepisy Kodeksu pracy, ale też innych ustaw, czy na przykład rozporządzeń, ale także układy zbiorowe pracy czy regulaminy w zakładzie pracy, które określają tutaj obowiązki i prawa tych stron stosunku pracy, czyli pracodawcy i pracownika. Natomiast prawo pracy jako takie nie obejmuje kwestii tutaj ubezpieczeń społecznych, chociaż oczywiście te kwestie są dość istotnie z prawem pracy związane. I teraz, gdzie należałoby poszukiwać takich źródeł prawa pracy, czyli właśnie w tych przepisach prawa, jak w Kodeksie pracy, w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w innych ewentualnie ustawach, które określają jakieś na przykład dla poszczególnych grup zawodowych jakieś regulacje, czy na przykład dla pracowników, którzy pracują w instytucjach publicznych, jak na przykład samorządowych, tak, są zatrudnieni w samorządzie, ale także właśnie tymi źródłami prawa pracy będą również układy zbiorowe pracy, czy tutaj właśnie regulaminy, statuty. I mamy takie istotne, czy najważniejsze zasady prawa pracy, czyli po pierwsze zasada wolności w pracy, a zatem to, że praca w Polsce jest dobrowolna, a więc nikt nie może być zmuszany do wykonywania pracy. Jedynym tak naprawdę to jest wtedy, kiedy w zasadzie, kiedy tylko jest w ramach tutaj kary, jeżeli ktoś popełni przestępstwo i na przykład w ramach kary ma do wykonania prace tutaj użytecznie społeczne. Ale też, jeżeli ktoś takiej pracy nie wykona, to nie ma czegoś takiego, że sąd jakby przymusowo zmusi go do wykonania tej pracy, tylko wtedy następuje zamiana akurat tej kary polegającej na pracach społecznych, na odbycie aresztu, tak? Więc tutaj to wolność pracy jest bardzo daleko idącym. Ta wolność pracy właśnie nie tylko, że jest to zakaz pracy, ale też jest zakaz tak jakby uniemożliwiania ludziom podejmowanie pracy, tak? Oczywiście może być tak, że w pewnych zawodach, na pewnych stanowiskach pracy mogą być pewne ograniczenia w dostępności do wykonywania takiej pracy, na przykład poprzez posiadanie specjalnych uprawnień, jak na przykład lekarz, jak na przykład właśnie adwokat, architekt, na przykład nauczyciel, tak? Czyli właśnie, że dane osoby muszą spełniać odpowiednie wymagania wcześniej ustalone, żeby móc wykonywać daną pracę. I to jakby nie narusza tej zasady wolności pracy. Następnie kolejną zasadą to jest profanowanie dóbr osobistych pracownika, czyli pracodawca nie może naruszać tych dóbr osobistych. Oczywiście może w pewien sposób jakby ingerować, chociażby teraz na przykład pracodawca ma prawo do kontrolowania trzeźwości pracowników, tak?
czy na przykład wykonując pracę zdalną, pracodawca ma prawo kontrolować pracownika, czy wykonuje pracę i czy wykonuje pracę w sposób należyty w swoim miejscu zamieszkania. Ale więc jakby to jest jakaś ingerencja w dobra osobiste pracownika, w jego prawo chociażby do prywatności. Następnie ważną taką zasadą jest prawo równego traktowania i niedyskryminacji. I tutaj ta niedyskryminacja jest z uwagi na różne okoliczności, ale jakby rasę, wstawaną religię, narodowość, poglądy polityczne. Więc tutaj jakby na tym to polega. I ta niedyskryminacja może mieć jakby taki charakter zarówno taki aktywny, czynny, czyli że na przykład uniemożliwianie, czy jakby wprost jakieś właśnie niedopuszczanie pracownika do awansu, tak, albo jakieś tam niepodnoszenie mu pensji, kiedy się podnosi innym pracownikom pensję i tego typu przykłady, o czym będę mówić szerzej później. Pracownicy mają prawo do godziwego wynagrodzenia. To godziwe wynagrodzenie rozumie się jako wynagrodzenie tutaj adekwatne do rodzaju wykonywanej pracy. I ponieważ w polskich przepisach jest coś takiego jak minimalne wynagrodzenie za pracę, to uznaje się, że wynagrodzenie, które byłoby płacone poniżej tego minimalnego, no to nie jest wynagrodzeniem godziwym, więc jakby to minimalne wynagrodzenie, ta najniższa wysokość wynagrodzenia minimalnego krajowego, no to jest właśnie to wynagrodzenie godziwe. Przy czym oczywiście to też jakby należy odnosić każdorazowo do określonego przypadku, do określonych warunków na rynku pracy, na warunków społeczno-gospodarczych. Pracownicy mają prawo do wypoczynku. Później będę mówić szerzej, dziś, czy następnym razem, będę mówić szerzej właśnie, jakie są wymiary tego wypoczynku, ale generalnie rzecz biorąc, Kodeks pracy właśnie ustanawia, jaki jest wymiar czasu pracy, w którym pracownik może pracować, maksymalne ramy i że właśnie po wykonaniu tej pracy ma prawo pracownik mieć czas dla swojego wypoczynku. I tutaj właśnie przepisy Kodeksu pracy dość szczegółowo mówią, jakie to właśnie są te ramy czasowe, jaki to najkrótszy czas musi być zachowany do wypoczynku. W końcu pracownicy mają prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i tutaj właśnie to pracodawca ma takie warunki zapewnić. Jeżeli pracodawca takich warunków nie zapewnia, no to można uznać, że no to jest ciężkie naruszenie jego obowiązków jako pracodawcy, bo jest to właśnie po jego stronie obowiązek zapewnienia takich warunków pracy. Kolejno pracodawca ma, taką zasadą jest, że pracownik ma prawo po pierwsze do podnoszenia swoich kwalifikacji, a po drugie, że pracodawca nie tyle, że nie ma utrudniać podnoszenie tych kwalifikacji, ale wręcz ma je ułatwiać to podnoszenie, czyli na przykład gospodarz czas wolny, w miarę możliwości, jeżeli jest to możliwe w godzinach pracy, więc jakby tutaj właśnie po stronie pracodawcy jest ten obowiązek ułatwiania podnoszenia tych kwalifikacji. No i wreszcie zasada wolności zrzeszania się. I ta zasada wolności zrzeszania się dotyczy zrzeszania się zarówno przez pracowników, jak i przez pracodawców. Czyli zarówno pracownicy, jak i pracodawcy mogą mieć takie swoje organizacje.
Pracodawcy mają różne organizacje pracodawców, a pracownicy mogą mieć różne organizacje, w tym między innymi na przykład związki zawodowe, do których mogą przystępować. I co ważne, udział w takim związku zawodowym no nie może być przyczyną żadnej dyskryminacji czy przyczyną zwolnienia, że pracownik do takiego związku zawodowego przystąpi. Z kolei, jeżeli pracownik należy do organizacji związkowej działającej na terenie zakładu pracy, pracodawcy, to wówczas też na przykład, jeżeli pracodawca chciałby zwolnić takiego pracownika, przepraszam, to musi uzgadniać, to musi jakby poinformować też organizację związkową właśnie o zamierze na przykład zwolnienia takiego pracownika. Przepraszam, ja będę trochę piła od czasu do czasu, ponieważ jak mówię dużo, to zasycha mi w gardle i zaczyna mnie drapać gardło, więc po prostu muszę trochę pić różnych napojów, żeby mi się to gardło nawilżało. Ale Państwo też oczywiście zróbcie sobie dobrą kawę czy herbatę, żebyście po południu Państwo nie zasnęli tutaj mi na tych zajęciach. Mam nadzieję, że w dalszym ciągu jeszcze mnie widać i słychać. Słychać mnie i widać, proszę Państwa? Widać prezentację, że teraz jest stosunek pracy? Tak. Tak, wszystko. Dobrze. Bardzo dobrze. I kawa też jest. To dobrze. Kawa też jest. No to bardzo dobrze. Mam nadzieję, że smaczna kawa. Za jakiś czas zrobimy sobie jakąś przerwę, to coś tam Państwo do kawy sobie weźmiecie też i proszę sobie słuchać tak, jak Państwu wygodnie. Nie polecam słuchać na poduszce, na łóżku, bo pewnie zaraz Państwo zaśniecie, chociaż wiem, że to niekoniecznie muszą być jakieś super ciekawe rzeczy, o których mówią, bo czasami mogą być nudne, bo to prawnicze rzeczy, ale więc polecam więcej kawy i może nie poduszkę, żeby pod głowę nie zasnąć od razu. Dobrze, i czym stosunek pracy ma takie charakterystyczne cechy, który odróżnia właśnie ten stosunek pracy, czyli umowę o pracę, od innych umów, jak na przykład właśnie tutaj Państwo mówiliście o umowie zlecenie, czy o umowie o pracę. Na pewno będę chciała też takie Państwu przedstawię, być może, że nie dzisiaj zdążymy, ale będę też takie Państwu najpierw po kolei po prostu omówię to wszystko, a potem też na pewno będę chciała Państwu takie zestawienie zrobić, takie porównania właśnie, czym się różni umowa o pracę od umowy zlecenia, czy od umowy o dzieło, czy tutaj też umowy B2B, czyli business to business. Jakie to są dla Państwa, no dla każdego różnice. Więc takie podsumowanie na pewno też i takie porównanie na pewno będę też chciała zrobić. I jeszcze taka kwestia techniczna. Jeżeli mówiłabym za szybko i byłoby trudno Państwu zrozumieć, to proszę mi powiedzieć, bo to jest no, normalne, że jak się mówi w swoim języku ojczystym, to człowiek mówi szybciej, ale gdybym mówiła za szybko, to proszę po prostu mówić, żebym mówiła trochę wolniej. A gdyby coś było trudne też do zrozumienia, to proszę mówić, to będę tam spróbowała na tyle, na ile umiem po rosyjsku czy po ukraińsku wytłumaczyć. I właśnie stosunek pracy charakteryzuje się tym, że mamy przede wszystkim dwa główne podmioty tego stosunku i w zasadzie jedyne podmioty tego stosunku pracy. Czyli mamy z jednej strony pracownika, a z drugiej strony mamy pracodawcę, czyli ten podmiot, który daje pracę. I pracownikiem właśnie, tutaj przede wszystkim to, co Państwa najbardziej interesuje, to jest to, że to jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Umowy tam powołania, wyboru, mianowania, to są albo na przykład w szkole, kiedy już nauczyciele tam zdobywają kolejne kwalifikacje, albo w urzędach jakichś, w ministerstwach, a spółdzielcza umowa o pracę jest generalnie rzecz biorąc tak rzadko spotykana, że nawet nie będę jej jakoś szczególnie w ogóle omawiać.
I co do zasady, tak, pracownikiem jest osoba, która ukończyła 18 lat, czy jest osobą pełnoletnią, bo w Polsce pełnoletnim się jest od ukończenia 18 roku życia. Natomiast też dozwala się zatrudnianie młodocianych osób w celu przygotowania zawodowego lub przy tak zwanych pracach lekkich. Natomiast dzieci mogą być określone, mogą być zatrudnione tylko i wyłącznie w ściśle określonych tutaj przypadkach, jak działalność kulturalna, artystyczna, reklamowa, tylko ze zgodą rodziców czy opiekunów prawnych i tylko po tutaj zgodzie też inspektora pracy, a także po uzyskaniu odpowiedniej opinii psychologiczno-pedagogicznej. Więc warunki zatrudniania dzieci są naprawdę dość takie rygorystyczne w Polsce. A z drugiej strony właśnie pracodawca, czyli ta druga strona stosunku pracy, to jest taka jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna, która zatrudnia pracowników, tak? Czyli pracodawcą może być na przykład spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, pracodawcą może być szkoła, pracodawcą może być jakiś urząd, tak? Pracodawcą może być właśnie też osoba fizyczna, czyli tak jak każdy z nas tutaj jest, który prowadzi jakąś firmę i zatrudnia to co najmniej chociażby jednego pracownika, bo można być przedsiębiorcą, można prowadzić firmę, ale nie zatrudniać oczywiście też żadnych pracowników. I wreszcie taka istotna rzecz, czyli cechy stosunku pracy. I te cechy odróżniają nam umowę o pracę od innych umów, czyli od tych umów zlecenia, o dzieło, B2B i jeszcze jakichś innych. Pierwsza taka cecha, no to dobrowolność zobowiązania do wykonywania pracy. To wynika z tej zasady swobody i wolności w podejmowaniu pracy, zatrudnienia. Druga cecha jest taka, że praca musi być przez pracownika wykonywana osobiście, czyli nie może ktoś inny zastąpić pracownika w wykonywaniu tej pracy. I rzecz następna, czyli podporządkowanie pracownicze, czyli pracownik jest podporządkowany swojemu pracodawcy, czyli pracodawca wydaje wiążące polecenia, organizuje pracę pracownikowi, czyli tutaj pracownik nie jest do końca tak jakby niezależny w wykonywaniu tej pracy. Nie robi co chce, tylko robi to, co, że tak powiem, pracodawca w zakresie jego obowiązków pracowniczych ustalił do wykonania. I ważna rzecz, że oczywiście to podporządkowanie pracownicze, to w dużych firmach zwłaszcza, prawda, w korporacjach, tutaj któraś z pań chyba bodajże w korporacji gdzieś pracuje, to podporządkowanie pracownicze, ono oczywiście nie polega na tym, że bezpośrednio ten pracodawca, czyli główny szef, że to on bezpośrednio przychodzi i wydaje polecenia pracownikowi, że on bezpośrednio nawet, nie wiem, podpisuje umowę o pracę i tak dalej, bo oczywiście do tego może mieć upoważniony sztab różnych swoich podwładnych, kierowników, dyrektorów, którzy właśnie te w imieniu pracodawcy wykonują, jakby organizują pracę, tak, i im jakby w ramach hierarchii, w ramach struktury przedsiębiorstwa, struktury firmy, im pracownik polega bezpośrednio, a dopiero tam wiadomo wszyscy i tak najwyżej szefowi. Ale to, że nie szef wydaje bezpośrednio polecenia,
no, nie pozbawia tego podporządkowania pracowniczego, tej cechy. Rzecz następna to to, że praca wykonywana jest na ryzyko pracodawcy, czyli summa summarum to pracodawca ponosi ryzyko związane z wykonywaną pracą przez pracownika. Natomiast oczywiście to nie wyklucza tego, że pracownik może ponosić tutaj jakieś roszczenia odszkodowawcze, na przykład jest możliwość ponoszenia odpowiedzialności odszkodowawczej za mienie zniszczone przez pracownika, na przykład w sposób umyślny, mienia pracodawcy zniszczonego przez pracownika. Tam oczywiście jakby są określone widełki, do jakich ta odpowiedzialność finansowa, jaka to jest wysokość odpowiedzialności. I tam za jakieś inne, no na przykład jeżeli, nie wiem, no, pracownik by popełnił przestępstwo w czasie wykonywania swoich obowiązków, no to też oczywiście nie pracodawca wyłącznie pójdzie za niego do więzienia, tylko też taki pracownik jakąś odpowiedzialność karną może na przykład ponosić. Ważną cechą, albo jedną z ważniejszych jest to, że stosunek pracy ma charakter odpłatny, czyli za wykonaną pracę przez pracownika należy się mu od pracodawcy wynagrodzenie i to właśnie co najmniej to wynagrodzenie godziwe, czyli uznajemy, że nie mniejsze niż minimalne wynagrodzenie, które jest określane przepisami prawa pracy. Tutaj zwrócę Państwu uwagę, że z uwagi na to, że inflacja jest teraz taka wysoka i tak szybko wzrasta, to 2 razy do roku musi być weryfikowana wysokość minimalnego wynagrodzenia. No i ona była ustalona od 1 stycznia, a teraz będzie też ustalona od 1 lipca, jakby kolejna wysokość minimalnego wynagrodzenia. Ta odpłatność pracy, albo to rozumienie, że za wykonaną pracę, to należy się wynagrodzenie nie tylko za fizycznie jakby ile rzeczywiście dni pracodawca, ile dni pracownik był w pracy, no ale również to, że na przykład przebywał na urlopie wypoczynkowym, to ponieważ urlopy wypoczynkowe również są odpłatne. To, że przebywał na przykład na zwolnieniu lekarskim, bo teraz obecnie system w Polsce jest taki, że do 30 dni wynagrodzenie zwolnienia chorobowego wypłaca pracodawca, a dopiero później Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przy tym oczywiście tutaj w przypadku choroby to wynagrodzenie jest wypłacane tam w wysokości do 80% wynagrodzenia, chyba że zwolnienie jest tam z uwagi na fakt ciąży, no to wtedy jest prawo do 100% wynagrodzenia. Albo jeżeli jest taka sytuacja, że pracownik pozostawał w gotowości do wykonania pracy, czyli na przykład stawił się do pracy, no ale coś się wydarzyło takiego, że nie wiem, to nagle nie ma pracy, bo nie ma zamówienia, albo coś się stało, nie wiem, no była powódź i nie da się wejść do budynku i tak dalej, no i nie ma możliwości jakby wykonywania tych obowiązków, to też również wtedy pracownikowi wynagrodzenie jest należne w pełni, ponieważ on pozostawał w gotowości do świadczenia pracy na rzecz pracodawcy. I wreszcie taka cecha, ciągłość pracy. Ona się też właśnie tym się różni od innych tutaj rodzajów form wykonywania pracy, że właśnie ma charakter taki ciągły. Przy innych umowach może być to taka jednorazowa forma pracy na rzecz wykonywania jakiejś pracy na rzecz tego pracodawcy, a w przypadku właśnie stosunku pracy, no to mamy to ważne, że to jest ciągłość, tak? I jakby no co do zasady, tak, takim rozwiązanym finalnym, no to jest świadczenie pracy na czas nieokreślony, prawda? Tam są możliwości oczywiście, że może być umowa na okres próbny, najpierw umowa na czas określony, no ale docelowo, czy tam po spełnieniu warunków
kolejnych iluś tam umów. I tak mamy umowy na czas nieoznaczony, nieokreślony. W związku z czym jakby właśnie to chodzi o to, że stosunek pracy nie jest jakiś jednorazowy, taki dorywczy, tylko właśnie generalnie rzecz biorąc ma mieć właśnie charakter ciągły. I właśnie w jaki sposób nawiązuje się stosunek pracy? To mamy właśnie tą umowę o pracę jako taki najbardziej podstawowy rodzaj stosunku o pracę, czyli podstawową sposób nawiązania stosunku pracy, czyli właśnie umowa o pracę. Powołanie, no to tak jak tutaj chociażby te przykłady, które są wskazane, mianowanie, tutaj właśnie na przykład nauczyciele, wybór, prezydent, no i ta spółdzielcza umowa o pracę. I wreszcie mamy właśnie na przykład zatrudnienie o charakterze niepracowniczego stosunku, czyli właśnie umowy cywilnoprawne, umowę zlecenie, umowę o dzieło, to są takie najbardziej popularne umowy o charakterze cywilnoprawnym. Mamy też takie zatrudnienie o charakterze administracyjno-prawnym, to w przypadku służb mundurowych. Mamy zatrudnienie właśnie o charakterze tutaj penalnym, czyli właśnie tutaj to wykonanie umowy, wykonywanie pracy w ramach orzeczonej kary, jeśli ktoś popełnił przestępstwo. No i tutaj zatrudnienie typu ustrojowego, na przykład właśnie prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. I mamy też coś takiego jak samozatrudnienie, czyli właśnie taka forma B2B, business to business, czyli że z jednej strony mamy pracodawcę, a z drugiej strony mamy pracownika, który po prostu prowadzi swoją działalność gospodarczą, ma otwartą firmę, no i wykonuje pracę na rzecz z reguły właśnie jednego tylko pracodawcy. Często to jest też tak, że właśnie najpierw ktoś pracował jako pracownik w ramach umowy o pracę, a po jakimś czasie, a teraz albo po jakimś czasie, albo nawet od razu przy zatrudnieniu pracodawca daje taką możliwość wyboru, że właśnie w ramach samozatrudnienia wówczas pracownik musi otworzyć firmę i jakby po stronie pracodawcy jakby nie ma tych wszystkich rzeczy związanych, tych formalności związanych z zatrudnieniem pracownika, bo wtedy on ma już kontrakt z osobą, która prowadzi firmę, czyli z innym przedsiębiorcą. I taka oferta wiąże się wtedy z tym, że najczęściej właśnie dlatego się zachęca pracowników, żeby taką formę samozatrudnienia podjęli, bo wtedy oferuje im się wyższą pensję, wyższe wynagrodzenie, no ale w zamian za to taki samozatrudniony pracownik musi sam zapłacić składki na ubezpieczenie zdrowotne, sam musi zapłacić podatki i jakieś tam jeszcze inne koszty, jeżeli są związane, czy na przykład nie wiem, o zakup komputera, tam jakieś koszty internetu, jeżeli pracuje z domu i tak dalej. Więc tutaj z jednej strony jest wyższe wynagrodzenie, ale właśnie wszystkie te obowiązki leżą po stronie już tego samozatrudnionego. No i też odpadają kwestie związane z urlopami, ze zwolnieniami lekarskimi, jeśli chodzi o pracodawcę, odpadają, tak? Czyli wtedy za czas, jeżeli się oczywiście strony nie umówią inaczej, no, najczęściej się wtedy nie umawiają, że wtedy za czas, kiedy jest chory, no to no nie dostaje wynagrodzenia. No i też mamy pracę tymczasową. Nie wiem, czy ktoś z Państwa był zatrudniany jako pracownicy tymczasowi, ale też taka możliwość formy zatrudniania funkcjonuje.
Tutaj mamy wskazane składniki umowy o pracę, czyli takie podstawowe elementy, które muszą się znaleźć w dokumencie umowa o pracę. Te składniki, czyli to, co musi się znaleźć w dokumencie, który się podpisuje z pracodawcą. Na końcu jakby omawiania wśród całego już kodeksu pracy będę Państwu chciała przedstawić takie najnowsze zmiany, które weszły w życie, większość z nich weszło w życie teraz z końcem kwietnia. Więc w tych składnikach umowy o pracy teraz jeszcze dochodzą dodatkowych kilka elementów, więc to Państwu też później porównam, ale do tej pory właśnie takie składniki umowy najważniejsze, no to właśnie są strony umowy o pracę, czyli wskazanie, kto jest pracodawcą, no to jest dla pracownika najważniejsze, zwłaszcza jeżeli to są jakieś spółki, no żeby pracownik wiedział, kto dokładnie jest jego pracodawcą, bo niejednokrotnie tak się zdarza, że pod jednym adresem przychodzi się do jednego na przykład budynku, a tam jest pod tym samym adresem kilka różnych firm. One są w jakiś sposób powiązane osobowo, bo tu prezes jest w tej spółce prezesem, w tamtej spółce prezesem. Ze względów podatkowych te spółki jakoś tak ze sobą kooperują. No i pracownik, on jeszcze najczęściej się bardzo podobnie nazywają te spółki, więc pracownik no, musi mieć tą wiedzę, kto jest jego formalnie pracodawcą. No, musi być wskazany, jaki to jest rodzaj umowy, data zawarcia tej umowy, warunki pracy i płacy, czyli rodzaj pracy, miejsce wykonywania tej pracy, wynagrodzenie, wysokość wynagrodzenia, wymiar czasu pracy, no i termin rozpoczęcia pracy. Czyli to są takie podstawowe elementy, które muszą się w umowie o pracę znaleźć. Ważna jest taka rzecz, że nawet jeżeli pracownik przystępuje do pracy i nie jest ona jakby zawarta na piśmie, to po pierwsze pracodawca jest zobowiązany w ciągu 7 dni potwierdzić warunki pracy i płacy pracownikowi. Natomiast nawet jeżeli nie byłoby żadnego dokumentu na piśmie zawartej umowy o pracę, to jeżeli to, co pracownik wykonuje, spełnia wszystkie te elementy stosunku pracy, czyli tutaj, tak jak Państwo widzicie, te wszystkie cechy, te 6 cech stosunku pracy, to wówczas nawet mimo braku pisemnej umowy, taka umowa jest umową o pracę, jest stosunkiem pracy. I wówczas, no oczywiście wtedy trzeba przed sądem, jeżeli pracodawca nie chce tego uznać, no to wtedy trzeba przed sądem jakby wykazać, że właśnie to była umowa o pracę, ale to jeżeli się to wykaże, no to wtedy sąd rzeczywiście jakby orzeknie, że umowa łącząca pracodawcę z takim pracownikiem to jest rzeczywiście umowa o pracę. I teraz, jeśli chodzi o rodzaje umów o pracę, no to mamy 3 rodzaje tych umów. Umowa na okres próbny, umowa na czas określony i umowa na czas nieokreślony. Umowa na okres próbny według dotychczasowych przepisów, ponieważ tutaj też jest pewna zmiana, ona nie jest obowiązkowa, czyli ją można zawrzeć, ale nie trzeba. Tak? Czyli pracodawca może powiedzieć, dobrze, mam pracownik świetny, gdzieś tam wiem, jak pracował, od razu zawrzemy z nim na przykład umowę na czas nieokreślony albo na czas tam jakiś określony. Aczkolwiek z reguły najczęściej się zdarza, że jednak się zawiera te umowy na okres próbny, że pracodawca no jednak chce tego pracownika sprawdzić, jak ten pracownik u niego w pracy się sprawdzi, bo no, później, jeżeli pracownik nie za bardzo się tak sprawdza, no to wiadomo, że nie jest łatwo zwolnić pracownika, bo jednak kodeks pracy, polskie prawo pracy
bardzo pracowników tutaj dość chroni. Także pod tym względem rzeczywiście jakby tutaj pracownicy są dość uprzywilejowani. Umowa na okres próbny według dotychczasowych przepisów może być zawarta maksymalnie na 3 miesiące. Natomiast była możliwość wydłużenia z mocy prawa tej umowy, czyli przedłużenie do dnia porodu, jeżeli rozwiązanie umowy przypadałoby po upływie 3. miesiąca ciąży. Czyli jeżeli się okazało właśnie, że pracownica jest w ciąży, no to wtedy jakby to wydłużenie do dnia porodu następuje. Można ponowić umowę na ten okres próbny jednorazowo, ale dopiero po upływie 3 lat od rozwiązania wcześniejszej umowy z tym samym pracodawcą, a bez ograniczeń, czyli bez tego limitu, jeśli mamy umowę o pracę odmienne, czyli nawet u tego samego pracodawcę, ale na przykład na zupełnie innych różnych stanowiskach. Nie wiem, najpierw pracownik był, załóżmy, na stanowisku, nie wiem, magazyniera, a potem dostał okres próbny na jakimś stanowisku administracyjnym. Tak więc te prace są rodzajowo różne, wymagają innych kwalifikacji, więc wówczas tak, pracodawca może i tutaj okres próbny i na innym stanowisku. No i po takiej umowie na okres próbny pracodawca może albo zawrzeć umowę na czas określony, albo od razu też, jeżeli chce, na umowę na czas nieokreślony. Jeżeli wybierają stronę, że będzie to umowa na czas określony, to jest to czas, który nie może przekroczyć 33 miesięcy. Tak samo, jeżeli okazało się, że pracownica jest w ciąży, no to umowa jest przedłużona do dnia porodu. Tak, tutaj jak Państwo widzicie, maksymalna liczba umów i już kolejne 3. Kolejna już jest uznawana za umowę zawartą na czas nieokreślony. Czyli nawet jeżeli pracodawca by napisał 5. i 6. umowę na czas określony, no to i tak z mocy prawa ta umowa jest umową o charakterze już tutaj na czas nieokreślony. Te limity umowy na czas określony nie dotyczą, jeżeli mamy do czynienia z umową na zastępstwo, czyli od razu wiemy, że pracodawca zatrudnia nas w zastępstwie jakiegoś pracownika, na przykład pracownicy, która przebywa na urlopie na przykład macierzyńskim, tak? No to wtedy z momentem powrotu tej pracownicy do pracy jakby po pierwsze ta umowa się zakończy, a po drugie ona może być właśnie dłuższa, bo na przykład pracownica po urlopie macierzyńskim zdecydowała jeszcze pozostać na urlopie wychowawczym, tak? No i wtedy może być ten czas wydłużony. Też te limity nie będą dotyczyły, jeżeli mamy umowę o charakterze dorywczym czy też sezonowym, jeżeli mamy umowę na czas trwania kadencji i jeżeli tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją w celu zaspokojenia rzeczywistego okresowego zapotrzebowania pracodawcy. I jeśli chodzi o to, w jaki sposób umowa o pracę się może zakończyć, no to mamy albo na mocy porozumienia stron, albo za wypowiedzeniem, albo bez wypowiedzenia w odpowiednich sytuacjach, albo z upływem terminu, jaki umowa została zawarta.
Czyli jeżeli mamy umowę na czas określony, została zawarta na przykład na rok i skończył się ten rok, pracodawca nie przedłużył pracownikowi umowy, no to wtedy po roku taka umowa no, kończy się, tak, stosunek pracy ulega rozwiązaniu. No i tutaj oczywiście pracownik no, nie może mieć też żadnych jakby roszczeń czy pretensji do pracodawcy, no bo pracodawca po prostu, nie wiem, nie przedłużył nowej umowy z nim, bo tamta się skończyła, więc jakby nie musi to podlegać żadnemu jakiemuś nawet uzasadnieniu ze strony pracodawcy. Następnie może się umowa zakończyć na mocy porozumienia stron, czyli jeżeli strony dojdą do porozumienia, że kończą stosunek pracy, no najczęściej to jest oczywiście z inicjatywy jednej ze stron, czy to pracownika, czy pracodawcy. I wtedy, jeżeli strony dojdą do porozumienia, no to wtedy najczęściej się w ogóle skraca też okres wypowiedzenia, bo najczęściej wtedy już strony chcą kończyć szybciej ten stosunek pracy, tak to bywa w praktyce często. No i strony ustalają właśnie wtedy, z jaką datą umowa o pracę zostaje rozwiązana. Za wypowiedzeniem, czyli z zachowaniem tych ustawowych okresów wypowiedzenia, i to zarówno dotyczy właśnie umów o charakterze czasowym, jak i już tej umowy bezterminowej. I może to nastąpić również bez wypowiedzenia w ściśle określonych przypadkach, jak na przykład tutaj zwolnienie dyscyplinarne z uwagi na, no na przykład podstawowe naruszenie obowiązków pracowniczych przez pracownika i wtedy pracodawca może tutaj rozwiązać umowę właśnie bez zachowania tych okresów wypowiedzenia. I tutaj dotychczasowe terminy wypowiedzenia są takie, że jeżeli okres próbny, czy ta umowa na okres próbny nie przekracza 2 tygodni, to wtedy okres wypowiedzenia jest 3 dni robocze. Natomiast jeżeli okres próbny był dłuższy niż 2 tygodnie, ale krótszy niż 3 miesiące, to wtedy mamy tydzień okresu wypowiedzenia. Z kolei jeżeli okres próby wynosił 3 miesiące, to co najmniej 3 miesiące, to wtedy wypowiedzenie trwa 2 tygodnie. No i z kolei, jeżeli mamy umowę na czas nieokreślony, to dotychczasowe okresy wypowiedzenia są takie, że jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż 6 miesięcy u danego pracodawcy, znaczy jeżeli jest zatrudniony krócej niż 6 miesięcy, to ma 2 tygodnie okresu wypowiedzenia. Jeżeli był zatrudniony co najmniej 6 miesięcy, ale krócej niż 3 lata, to ten okres wypowiedzenia jest 1 miesiąc, a jeżeli był zatrudniony co najmniej 3 lata, to okres wypowiedzenia wynosi wtedy 3 miesiące. I trzeba tutaj też pamiętać, że ten okres wypowiedzenia jest ze skutkiem na koniec miesiąca. Czyli jeżeli ktoś chciałby się, tak jak mamy teraz, nie wiem, maj, zwolnić, no to ten skutek jest tak jakby na koniec miesiąca liczony. No to jak złożymy jakby z początkiem maja, no to jeszcze nam cały jakby ten maj biegnie. Więc na przykład jak ktoś jest przy końcu miesiąca i chciałby, żeby już ten miesiąc się liczył, no to na przykład trzeba złożyć jeszcze w ostatnim chociażby dniu tego miesiąca kończącego się, a nie dopiero w następnym miesiącu. I jeśli chodzi o rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, no to właśnie to jest taki sposób rozwiązania pracy, który no jest o takim charakterze niezwyczajnym, tak? Czyli to, że nie zachowujemy tego okresu wypowiedzenia, nie jest jakby
zwykłym trybem rozwiązania umowy o pracę. I taka forma rozwiązania polega na tym, że jedna ze stron składa takie oświadczenie drugiej stronie, że rozwiązuje ten stosunek pracy, tą umowę o pracę. I tutaj jakby nie ma konieczności zgody drugiej strony, tak jak na przykład przy porozumieniu, umowy za rozwiązaniu za porozumieniem. I może być ta w takich okolicznościach wypowiedziana zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę. Przez pracodawcę tutaj może być i z przyczyn zawinionych przez pracownika, jak i z przyczyn niezawinionych przez pracownika. Z winy pracownika to przede wszystkim najbardziej popularne, powszechne, to jest ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Na przykład przyjście w stanie nietrzeźwym do pracy, nie przyjście do pracy, tak, czyli porzucenie pracy. Na przykład, nie wiem, ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa i tak dalej. Tego typu takie istotne rzeczywiście naruszenie tych obowiązków pracowniczych. Taką okolicznością też może być właśnie popełnienie przez pracownika przestępstwa, które uniemożliwia jego dalsze zatrudnienie na danym stanowisku, albo jeżeli to przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem, czyli jeżeli mamy takie oczywiste bardzo przestępstwo, o którym wszyscy wiedzą, to już na tym etapie można rozwiązać umowę o pracę. Albo mamy właśnie prawomocny wyrok. I jeżeli z winy właśnie pracownika doszło do utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku, na przykład tutaj chociażby kierowca zawodowy, który na przykład jechał po pijanemu i stracił przez to prawo jazdy. To ewidentnie jest to utrata uprawnień w sposób zawinionych przez pracownika. Może też nastąpić właśnie rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn, które tutaj nie są przez pracownika zawinione, na przykład przedłużająca się choroba, na przykład inna przyczyna, która trwa dłużej niż miesiąc, tutaj albo kara pozbawienia wolności, albo tymczasowe aresztowanie pracownika. A jeśli chodzi o rozwiązanie umowy o pracę bez wpisania przez pracownika, to właśnie w sytuacji ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków przez pracodawcę, to na przykład niewypłacanie pensji, tak, to jest, czy niewypłacanie terminowe pensji jest takim naruszeniem, ciężkim naruszeniem obowiązków przez pracodawcę, niezapewnienie bezpiecznych, higienicznych warunków pracy również. I też może pracownik rozwiązać umowę bez wypowiedzenia, jeżeli pracodawca nie przeniósł pracownika do innej pracy, pomimo tego, że dotychczasowa wykonywana praca, rodzaj dotychczasowo wykonywanej pracy na danym stanowisku, zgodnie z orzeczeniem lekarskim, jest szkodliwa dla danego pracownika. Dobrze, to teraz tak. Umowa o pracę może ulec zmianie, tak? Bo to, że została podpisana na samym początku w takiej, a nie w innej formie, to nie oznacza, że ona na przestrzeni lat nie może w jakiś sposób tutaj się zmieniać. I są takie jednym ze sposobów to jest tak, zawarcie porozumienia zmieniającego pomiędzy pracodawcą a pracownikiem, czy też wypowiedzenie warunków pracy i płacy. I to porozumienie zmieniające
to jest takie oświadczenie pracodawcy, że on chce zmienić właśnie dotychczasowe warunki zatrudnienia pracownika. I tą zmianę, czy wypowiedzieć zmianę tych warunków dotychczasowych zatrudnienia może tylko pracodawca. Pracownik tego zrobić nie może. Pracodawca może tylko ewentualnie zaproponować, tak, pracodawcy, że chciałby zmianę taką i taką, ale pracodawca jakby nie ma obowiązku tych sugestii, tych propozycji pracownika przyjąć. I jeżeli pracownik się nie godzi na zaproponowane mu zmiany, to wtedy umowa, która dotychczas była zawarta, rozwiązuje się z okresem wypowiedzenia, czyli w zależności od tego właśnie, kto ma jak długi okres wypowiedzenia, to wtedy po nieprzyjęciu tych nowych warunków ta umowa się zakończy. Natomiast jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia, czyli jeżeli na przykład ma miesięczny okres wypowiedzenia, to kiedy pracodawca złożył mu tą taką ofertę zmiany dotychczasowych warunków, to jeżeli po upływie 2 tygodni, tak jak mówię, jeżeli pracownik dany ma na przykład 1 miesiąc okresu wypowiedzenia i jeżeli po upływie 2 tygodni pracownik nie poinformował pracodawcy, że odmawia zaakceptowania tych nowych warunków, to uważa się, że pracownik wyraził zgodę na takie warunki nowe. Czyli jeżeli się pracownik nie godzi na nie, no to musi to w sposób wyraźny pracodawcy zakomunikować. I może też nastąpić zmiana warunków zatrudnienia także w sytuacjach, które są przewidziane w kodeksie pracy, czyli jakby pracownik może wykonywać coś innego niż dotychczas. I to będzie w takiej sytuacji, kiedy pracodawca powierzy pracownikowi inną pracę niż tą, którą dotychczas wykonuje, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Jeżeli po pierwsze nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia pracownika i odpowiada jego kwalifikacjom. Czyli maksymalnie na 3 miesiące w ciągu roku można powierzyć mu inną pracę, no jeśli to wynika, prawda, z potrzeb pracodawcy i co najmniej z takim samym wynagrodzeniem i odpowiada to kwalifikacjom pracownika. Czyli na przykład, jeżeli ktoś jest, nie wiem, pracownikiem na przykład naukowym z dziedziny chemii, a pracodawca chce mu powierzyć na 3 miesiące na przykład prace porządkowe w firmie, no to pracownik się na to może nie zgodzić, ponieważ no to nie odpowiada to kwalifikacjom pracownika, bo to chodzi nie tylko o wyższe kwalifikacje, ale w drugą stronę, że to może być poniżej kwalifikacji pracownika. I ta zmiana może z warunków zatrudnienia mieć miejsce również poprzez powierzenie pracownikowi innej pracy na czas przestoju, czyli jeżeli na przykład jest, nie wiem, jakaś fabryka i produkuje, nie wiem, części jakieś samochody i był taki w okresie pandemii czas, że nie było dużo różnych podzespołów, brakowało, bo z Chin nie przypływały rzeczy, no i na przykład taka fabryka przestała produkować i miałaby przestój, no to wtedy pracodawca mógłby powierzyć inną też pracę pracownikowi na czas tego przestoju. I zmiana też warunków zatrudnienia będzie obowiązkowo w sytuacji, kiedy pracownik musi być przeniesiony
na inne stanowisko, bo dotychczasowa praca miała szkodliwy wpływ na jego zdrowie. Czy to na przykład chociażby z powodu ciąży, jakiś wypadek przy pracy, czy na przykład choroba zawodowa. I wreszcie, kiedy wygasa nam umowa o pracę, no, kiedy następuje śmierć pracownika, śmierć pracodawcy, likwidacja pracodawcy, albo kiedy następuje 3-miesięczna nieobecność pracownika w pracy, który jest tymczasowo aresztowany. Czyli jeżeli jest w areszcie, to po 3 miesiącach następuje wygaśnięcie umowy o pracę. I jeśli chodzi o wynagrodzenie o pracę pracownika, no to jest to właśnie jeden z elementów, najważniejszych elementów umowy o pracę i w ogóle stosunku pracy, tak? Czyli odpłatność pracy. I to jest jakby właśnie ta ekwiwalentność świadczenia, że pracodawca jest obowiązany właśnie wypłacić pracownikowi w zamian za tą pracę należne mu wynagrodzenie. I pracownik nie może się zrzec tego prawa do wynagrodzenia, nie może go przenieść na inną osobę. I minimalne wynagrodzenie nie może być niższe niż takie wynagrodzenie, które jest określane w przepisach prawa. I w Polsce w tym roku od dnia 1 stycznia 2023 roku mówimy tu o kwocie brutto, to 3490 zł. Natomiast od 1 lipca, tak jak mówiłam wcześniej, z uwagi na to, że inflacja jest tak szybko rosnąca, to przepisy nakazują waloryzowanie wysokości wynagrodzenia 2 razy do roku, to od 1 lipca minimalne wynagrodzenie w kwocie brutto będzie wynosiło 3600 zł. I jeśli chodzi o potrącanie należności z wynagrodzenia za pracę, to pracodawca generalnie rzecz biorąc nie może sobie potrącać od z wynagrodzenia pracowniczego jakichś pieniędzy. Może to robić jedynie w dopuszczalnych prawnie sytuacjach. No i tutaj właśnie, jeżeli są postępowania egzekucyjne, czyli pracownik ma jakieś zadłużenia, jest wyrok i zgłosił się komornik i zajął wynagrodzenie, to w przypadku, jeżeli mamy, nie może być może być potrącone oczywiście wynagrodzenie i jeżeli mamy świadczenia alimentacyjne, to do 3/5 wysokości wynagrodzenia. Tak przy świadczeniach alimentacyjnych tak dość jest to ograniczone, że takie prawo można pobierać z pensji. Od tego roku pojawiły, właśnie teraz właściwie od kwietnia dopiero, czyli to są naprawdę dość nowe regulacje. Pojawiło się dość szereg, dużo zmian, w tym dość dużo nowych uprawnień pracowniczych, w dużej mierze. I między innymi to, że pracownik może równocześnie być zatrudnionym w innej firmie.
I może to być zarówno zawarta umowa w ramach umowy o pracę, jak i inna umowa, czyli umowa zlecenie, czy też umowa o dzieło. Zakaz natomiast zatrudniania w innej firmie jest tylko wtedy będzie obowiązywał, jeżeli pracodawca zawrze taką umowę na piśmie z pracownikiem o zakazie konkurencji. No i wtedy oczywiście pracownik musi powstrzymywać się od podejmowania dodatkowego zajęcia. I to jak najbardziej dotychczas też takie umowy o zakazie konkurencji miały miejsce, więc teraz również. Może też być taka sytuacja, że pracodawca może zabronić, Przepraszam, tak? można, jeśli umowa o konkurencji teraz może być, to jest normalne. Tak, tak, Aha. tak, tak. Dobra, dziękuję. Tak, tak. Wcześniej też mogła być umowa o zakazie konkurencji, tylko dotychczas w umowie, w przepisach prawa pracy jakby z mocy prawa było taka regulacja, że pracownik nie mógł wykonywać pracy konkurencyjnej u innego pracodawcy. Teraz jakby jest to dopuszczalne właśnie, że może pracownik pracować nawet u konkurencyjnej firmy, chyba że właśnie będzie zawarta umowa o zakazie konkurencji, albo wynika to z jakichś innych przepisów, na przykład tutaj pracownicy samorządowi, czyli zatrudniani tak naprawdę w jednostkach samorządowych. To z tego czy z innych przepisów wynikałby taki zakaz. Zmieniło się też teraz to, że pracownik może wystąpić o zmianę warunków jego zatrudnienia. I to dotyczy pracownika, który jest zatrudniony przez co najmniej już 6 miesięcy u danego pracodawcy i ten pracownik właśnie raz do roku może wystąpić z takim wnioskiem o zmianę warunków zatrudnienia. Przy czym nie dotyczy to pracowników, którzy są zatrudnieni na okres próbny, no siłą rzeczy. I taki wniosek na przykład, bo to oczywiście jest jak przykład, może dotyczyć zmiany rodzaju umowy o pracę, z umowy na czas nieokreślony, czyli jeżeli miał na przykład umowę dotychczas na czas określony, to może wnioskować na czas nieokreślony, albo na przykład zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, jeżeli dotychczas był zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy. I teraz co ważne, że pracodawca musi odpowiedzieć pracownikowi na taki wniosek o zmianę formy zatrudnienia nie później niż w terminie miesiąca od złożenia takiego wniosku przez pracownika. I jeżeli jest to możliwe, to powinien taki wniosek uwzględnić taki wniosek. Natomiast jeżeli pracodawca odmawia uwzględnienia tego wniosku, to musi uzasadnić tą odmowę, musi wskazać, z jakich przyczyn nie może tego wniosku uwzględnić. No i taki tutaj przykład, tak, że pan Jan jest zatrudniony w firmie od 1 stycznia 2022 roku na podstawie umowy o pracę na czas określony. Może więc wystąpić z wnioskiem o zmianę umowy z umowy na czas określony na umowę na czas nieokreślony. No i jeżeli jest to tylko możliwe, to powinien pracodawca taki wniosek uwzględnić. Oczywiście mając na uwadze zarówno potrzeby pracownika, no ale również potrzeby swoje jako pracodawcy, jeżeli to jest możliwe, taka zmiana. Teraz też doszło dodatkowe, bo prawo do doszkalania się, do podnoszenia kwalifikacji oczywiście było, natomiast jeżeli na stanowisku
które zajmuje pracownik, jest potrzebne jakieś szkolenie, to po pierwsze pracodawca musi to szkolenie zorganizować na swój koszt i też w miarę możliwości w godzinach pracy pracownika. Takie jest zalecenie. Natomiast jeżeli to szkolenie jest zorganizowane poza godzinami pracy, stałej pracy pracownika, to co ważne, takie szkolenie ten czas wlicza się do czasu pracy, a zatem będzie też podlegał jakby wliczeniu w wynagrodzenie, ewentualnie nawet w nadgodziny, jeżeli tak by to się ukształtowało, że przekroczy to, prawda, wymiar czasu pracy. Też od tego roku, kwietnia, pojawiły się dodatkowe przerwy w czasie pracy, bo dotychczas taka standardowa przerwa wynosi 15 minut, co najmniej 15 minut, ustawowa przerwa, jeżeli czas pracy wynosił co najmniej 6 godzin. Teraz to się nie zmieniło, czyli ma być przerwa też co najmniej 6 minut, 15 minut, jeżeli mamy co najmniej 6 godzin pracy. Natomiast jeżeli czas pracy jest dłuższy niż 9 godzin w ciągu dnia, to pracodawca musi udzielić dodatkowej 15-minutowej przerwy, a dotychczas takiej regulacji nie było. I jeżeli czas pracy jest dłuższy niż 16 godzin, to pracodawca musi znowu udzielić kolejnej przerwy, co najmniej 15-minutowej i wcześniej dotychczas też takiej regulacji nie było. Czyli jeżeli ktoś pracuje dłużej niż 16 godzin, to przysługuje łącznie mu co najmniej 45 minut przerwy. I co ważne, ta przerwa raz, że wlicza się oczywiście w czas pracy, a dwa, że jest ona odpłatna. Oczywiście pracodawca może też udzielać pracownikom przerwy takiej na przykład na spożycie posiłku, na przykład godzinnej czy półgodzinnej, przy czym taka przerwa wtedy nie będzie się wliczała w czas pracy i nie będzie wtedy odpłatna, jeżeli pracownik z takiej przerwy będzie korzystał. Również zwiększyła się ochrona pracowników przed zwolnieniem i nie można rozwiązać, czy jakby nie można uzasadnić rozwiązania umowy o pracę tym, że pracownik wystąpił z wnioskiem o zmianę rodzaju umowy o pracę, czyli z umowy na czas określony, która była zawarta na czas określony, na umowę na czas nieokreślony, czy też jakieś bardziej przewidywalne bezpieczne warunki pracy. Nie można też uzasadniać jakby rozwiązania umowy o pracy jednoczesnym zatrudnieniem u innego pracodawcę i nie można też uzasadniać dochodzeniem udzielenia informacji o warunkach zatrudnienia lub o ich zmianie, ani nie można uzasadniać skorzystania z prawa zwrotu kosztów szkolenia i wliczenia szkolenia do czasu pracy. Jeżeli taki pracodawca by podał przyczyny jako podstawy do rozwiązania umowy o pracę, no to sąd z całą pewnością uznałby takie rozwiązanie za sprzeczne z prawem. Ponadto pracodawca musi informować wszystkich swoich pracowników, którzy pracują w miejscu pracy, w zakładzie pracy, o wolnych stanowiskach pracy, o możliwościach awansu i pracownicy, którzy są zatrudnieni dotychczas w pracy, będą mogli się w związku z tym ubiegać o
przejście na to wolne stanowisko pracy, czy będą mogli brać udział po prostu w rekrutacji na to wolne stanowisko, tak samo jak pracownicy z zewnątrz. I teraz też właśnie zgodnie z wdrożeniem dyrektywy tak zwanej work-life balance też zmieniły się tutaj kwestie wysokości urlopu. Pojawił się nowy rodzaj urlopu i zmieniły się też pewne wymiary urlopu. I jest urlop opiekuńczy. W ciągu roku może pracownik wykorzystać 5 dni urlopu w celu tutaj opieki czy też wsparcia nad osobą będącą jej najbliższym członkiem rodziny albo osobą, która zamieszkuje razem z tym pracownikiem i ta osoba, nad którą chce się opiekować pracownik, właśnie wymaga opieki czy wsparcia z poważnych względów medycznych. Czyli nie jakieś tam zwykłe przeziębienie, ale to już jakaś poważniejsza choroba. I ten urlop może być albo wykorzystany jednorazowo, albo może być wykorzystany w częściach, przy czym i właśnie maksymalny czas trwania tego urlopu to jest 5 dni w ciągu roku, przy czym jest to bezpłatny urlop, czyli nie przysługuje za niego wynagrodzenia. I tak. Pojawiła się nowy rodzaj zwolnienia, czyli zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej. I jeżeli ta siła wyższa dotyczyć ma pilnych spraw rodzinnych pracownika spowodowanych chorobą czy też wypadkiem, i to może być albo 2 dni w ciągu roku, albo 16 godzin, bo to może być też przeliczone na godziny. Taka nieobecność, no bo może się okazać, że jest to nie ma konieczności opuszczenia całego dnia pracy, tylko tam kilku godzin. 16 godzin to jest równoważne 2 dniom pracy, bo standardowo dzień pracy wynosi 8 godzin. I pracownik, który skorzysta z takiego zwolnienia, zachowuje wynagrodzenie, ale tylko w połowie wysokości. I pracodawca musi udzielić takiego zwolnienia zgłoszony przez pracownika najpóźniej w dniu korzystania z tego urlopu i może w każdej formie złożyć pracodawca, właśnie tak jak przy urlopie na żądanie, o czym będzie już mowa, może złożyć pracownik, czyli może zadzwonić, może telefonicznie przekazać, mailowo, jeżeli są takie zwyczaje, no nawet SMS-owo, jeżeli też tak się dzieje, czy przez kogoś też innego zawiadomić o tym na przykład. Też taką nowością jest możliwość elastycznego rozkładu czasu pracy, czyli pracownik, który ma dziecko do 8 roku życia, może zwrócić się do pracodawcy o zastosowanie wobec niego elastycznej organizacji pracy. To musi zostać zgłoszone w nie krócej niż 21 dni, czyli 3 tygodnie przed planowanym rozpoczęciem korzystania z tej elastycznej organizacji pracy. I pracownik właśnie w tym wniosku musi wskazać, o które dziecko chodzi, datę urodzenia dziecka, musi wykazać, musi podać przyczynę
korzystania z tego z tej elastycznej organizacji pracy, kiedy zamierza rozpocząć i termin również zakończenia korzystania z tej pracy. No i właśnie ma wskazać też rodzaj elastycznej organizacji pracy, z której planuje korzystać dany pracownik. I pracodawca, który rozpatruje ten wniosek, musi uwzględnić potrzeby pracownika, no, termin i przyczynę chęci korzystania z tej elastycznej organizacji pracy, no ale oczywiście z drugiej strony no też musi to odnieść do swoich potrzeb i możliwości zakładu pracy, czy pozwalają one na taką zmianę. I co jest przykładem takiej elastycznej organizacji pracy? Między innymi obniżenie wymiaru etatu pracy, pracę zdalną, czy na przykład pracę weekendową. I oczywiście w każdym czasie też pracownik, który taką pracę elastyczną, organizację pracy miał wyrażoną zgodę, może też w każdym momencie złożyć wniosek o powrót do poprzedniej formy organizacji swojej pracy. Urlop rodzicielski może, jakby też już był do tej pory, ale pracownik może składać właśnie wnioski o rezygnacji z korzystania z części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę. Może wnioskować o udzielenie części urlopu macierzyńskiego ojcu, czy też innemu członkowi najbliższej rodzinie. Że tutaj są takie zmiany. Może wnioskować właśnie o udzielenie urlopu rodzicielskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz zwolnienia od pracy dla pracowników wychowujących dziecko do lat 14, czy też wydłużenie wymiaru urlopu rodzicielskiego. I zmieniły się właśnie długości tych urlopów rodzicielskich do 41 tygodni przy jednym porodzie, a 43 tygodni, jeżeli no, było kilkoro dzieci się urodziło z jednej ciąży. W przypadku, jeżeli są jakby poważne choroby dziecka, to ten okres jest odpowiednio dłuższy. I urlop rodzicielski w tym wyższym wymiarze przysługuje łącznie obojgu, nadal w dalszym ciągu łącznie obojgu rodzicom, którzy są pracownikami. Natomiast każdemu z nich przysługuje takie niezbywalne i wyłączne prawo do 9-tygodniowego urlopu rodzicielskiego i tego prawa nie można przenieść na tego drugiego rodzica. Czyli każdy rodzic ma jakby tylko ten wyłączny swój prawo do 9-tygodniowego urlopu i nie można go przerzucić na drugiego rodzica. I dotychczas, jeśli chodzi o wykorzystywanie tego urlopu rodzicielskiego, pracownik miał możliwość wykorzystywania maksymalnie 16-tygodniowej tej części urlopu w późniejszym terminie. Natomiast teraz można o ten urlop wnioskować i może być to udzielony urlop jednorazowo albo maksymalnie w 5 częściach. I trzeba z niego skorzystać najpóźniej do końca roku, w którym dziecko kończy 6. rok życia. I w związku z tym jakby pracownicy, którzy są rodzicami, mogą jakby w taki w pewien sposób dowolnym czasie korzystać z tego urlopu, kiedy uznają to za stosowne, ale nie dłużej jednak niż do zakończenia właśnie tego roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy te 6 lat i nie więcej właśnie niż w 5 częściach.
korzystając z urlopu rodzicielskiego, może korzystać z tego urlopu z jednoczesnym wykonywaniem pracy u swojego pracodawcy. Jeżeli tak korzysta z tego, to wtedy ten urlop rodzicielski ulega wydłużeniu. Natomiast tutaj są właśnie maksymalne te terminy 82, 86 tygodni, albo odpowiednio więcej, jeżeli tutaj dziecko jest ciężko chore. Zmiana, która nastąpiła akurat w drugą stronę, nie wydłużenie, tylko w skrócenie, to czas na wykorzystanie urlopu ojcowskiego dla mężczyzn. Czyli pracownik, który jest ojcem dziecka, ma teraz już mniej czasu na wykorzystanie tego urlopu ojcowskiego, bo dotąd było to 24 miesiące, a obecnie ma na to 12 miesięcy od dnia urodzenia dziecka, czyli w ciągu roku musi ten urlop ojciec wykorzystać. I jest to urlop w wymiarze 2 tygodni właśnie urlopu ojcowskiego w związku z narodzeniem się dziecka. Zmieniło się również to, że jeśli chodzi o zatrudnianie w godzinach nadliczbowych, porze nocnej czy systemie przerwanego czasu, a także delegacji, do tej pory nie można było właśnie bez zgody pracownika zatrudniać takiego pracownika w godzinach nadliczbowych, porze nocnej czy w przerwanym systemie czasu pracy, bądź delegować go poza stałe miejsce pracy, jeżeli się opiekował dzieckiem do 4 roku życia. Teraz zmieniło się to, że jakby limit tego wieku dziecka jest 8 lat. Zatem dwukrotnie wydłużono ten okres, kiedy nie można właśnie czy nadgodzin dawać, polecać pracę w nadgodzinach, czy w porze nocnej chociażby takim pracownikom, rodzicom.